Znacie mikrofony Boya? Zapewne tak. W miarę tanie i w miarę dobre. Znacie mikrofony Rode? Zapewne tak. Drogie, no i dobre. A co pomiędzy? Coś dobrego, ale nie aż tak drogiego jak Rode. Tutaj pojawia się Deity, a dokładnie Pocket Wireless Mobile Kit. Co to za firma? Co dokładnie otrzymujemy? I najważniejsze, jak brzmi? Zaczynamy! Firma Deity produkuje profesjonalne rozwiązania audio do wysokobudżetowych filmów, natomiast jakiś czas temu zaczęła też dostarczać rozwiązania konsumenckie. Robiłem recenzję mikrofonu od firmy Deity i był to model D4 Mini, który możecie zobaczyć tutaj. Zresztą nagrywam nim właśnie teraz, o tutaj. A dzisiaj mam wam do pokazania Pocket Wireless Mobile Kit, czyli jest to rozwiązanie bezprzewodowe do nagrywania razem z zestawem akcesoriów dla twórców, którzy nagrywają telefonami komórkowymi. Dla jasności, firma Deity przesłała mi ten zestaw już jakiś czas temu, natomiast ja specjalnie nie nagrywałem od razu testu i recenzji tego zestawu, aby mieć czas na dokładne przetestowanie tego mikrofonu. Firma Deity nie miała wpływu na to, jak oceniam ich produkt i zapewne ogląda ten film razem z wami. Linki do oficjalnej strony Deity oraz sklepów, w których możecie otrzymać ten zestaw, zostawiam w opisie do tego filmu. Jakiś czas temu nagrałem film o zestawie mikrofonów od firmy Boya. Jeśli interesowałoby was porównanie tych dwóch zestawów, to dajcie mi znać w komentarzach. Zacznijmy od tego, co jest w zestawie. Otrzymujemy nadajnik z wbudowanym mikrofonem, odbiornik z małym ekranem, mikrofon krawatowy z gąbką oraz klipsem do przypięcia na ubraniu, osłonkę przeciwwietrzną, tzw. dead cat, na mikrofon wbudowany w nadajnik, przewód USB-C na jack do podłączenia odbiornika do kamer bądź telefonów, przewód USB-C na USB-C do podłączenia odbiornika do telefonów właśnie z takim wejściem, przewód do ładowania, dosyć twarde etui, uchwyt na telefon z dwoma zimnymi stopkami, mini statyw, coś w stylu Joby oraz adapter USB do aktualizacji oprogramowania. Trochę o cechach samego zestawu, a później test zasięgu w plenerze. Deity deklaruje, że czas pracy nadajnika to ponad 5 godzin, natomiast czas pracy odbiornika to około 2-3 godziny więcej. Z moich testów wynika, że bateria w nadajniku wystarcza spokojnie na cały dzień zdjęciowy. Oczywiście włączając i wyłączając też nadajnik wtedy, kiedy nagrywamy bądź nie. Natomiast po całym dniu zdjęciowym, który trwał około 8 godzin, na koniec było jakieś 30% baterii, więc moim zdaniem to jest super wynik. Największym plusem jest to, że możemy w plenerze nadajnik, jak i odbiornik doładowywać np. z powerbanka. Nadajnik oprócz tego, że ma wejście jack, razem z gwintem do zabezpieczenia mikrofonu krawatowego, aby go przypadkiem nie wyszarpnąć, ma też wbudowany mikrofon, na który ewentualnie jak wieje możemy sobie założyć dead cat, czyli to futerko. Ja osobiście testowałem ten zestaw nagrywając tylko i wyłącznie z wykorzystaniem mikrofonu krawatowego i jest on naprawdę wysokiej jakości, zresztą jak wszystkie mikrofony od firmy Deity. Myślę, że takie rozwiązanie, gdzie podpinamy ten nadajnik w tym miejscu i jest on dosyć duży, tutaj widoczny, to raczej jest ostateczność. Dodatkowo nadajnik posiada studyjnej jakości analogowy limiter, czyli filtr, więc nie ma mowy o tym, żeby powstawały nam jakieś niefajne przestery. Należy tylko pamiętać o tym, żeby ustalić wszystkie poziomy poprawnie na odbiorniku. Odbiornik podpinamy jednym przewodem do aparatów i kamer oraz do telefonów. Posiada on jedno gniazdo 4-pinowe TRRS, natomiast elektronika sama wie, kiedy odbiornik jest podłączony do telefonu bądź kamery i dobiera tak odpowiednio wyjścia, aby zawsze nam ten odbiornik działał bezproblemowo, co jest super wygodnym rozwiązaniem, bo nie trzeba nosić dwóch osobnych przewodów TRS i TRRS, jeśli chcielibyśmy nagrywać na dwóch różnych urządzeniach. Obydwa urządzenia włączają się w podobny sposób, czyli przesuwając suwaki do tego odpowiedzialne, więc nie musimy się bać o to, że coś przytrzymamy i przypadkowo wyłączymy któreś z urządzeń podczas nagrywania. Włączając odbiornik od razu odpala nam się wyświetlacz, który pokazuje nam siłę sygnału, poziom dźwięku oraz stan naładowania baterii i w nadajniku, i w odbiorniku. Zarówno przyciskami z boku obudowy na nadajniku i odbiorniku możemy wyciszyć każdy z elementów zestawu. Odbiornik ma też taką opcję, że przytrzymując jeden z przycisków możemy odwrócić do góry nogami ekran i w zależności od tego, jak mamy zamocowany odbiornik, jak nam będzie wygodnie, tak możemy sobie ustawić wyświetlany obraz. Fajną opcją jest to, że możemy stworzyć sobie bezprzewodowy zestaw do nagrywania na wysięgniku. Tak jak w moim przypadku, gdzie ja mikrofon mam podłączony przedłużaczem jack do aparatu. Mógłbym podpiąć mikrofon ten
do nadajnika, nadajnik przymocować na statywie, następnie odbiornik wpiąć w stopkę, podłączyć i już miałbym bezprzewodowy zestaw, który zdecydowanie ułatwiłby mi pracę bez tego przedłużacza. A co do tego wpięcia odbiornika, o którym właśnie wspomniałem, to zarówno odbiornik, jak i nadajnik posiadają klipsy. Nadajnik możemy, czyli ten mikrofon wbudowany, możemy sobie przypiąć na ubraniu, a odbiornik tym klipsem pasuje idealnie do zimnej stopki, więc bez problemu możemy sobie go zamocować na aparacie bądź uchwycie do telefonu, który za chwilę Wam pokażę. Tak jak już wcześniej wspominałem, w zestawie mamy mini statyw oraz uchwyt, bardzo solidny uchwyt do telefonu. Uchwyt ten posiada dwie zimne stopki. Dlaczego? Już Wam pokazuję. Wkręcamy sobie w taki sposób uchwyt na statyw, montujemy telefon, jedna stopka, druga stopka. Do tej w tym miejscu mocujemy sobie odbiornik, przewodem podłączamy go sobie do telefonu, natomiast w tym miejscu spokojnie możemy sobie na przykład zamontować lampkę i już mamy zestaw do nagrywania w gorszych warunkach oświetleniowych. Taki bezprzewodowy zestaw może nam służyć nie tylko do nagrywania telefonem komórkowym czy aparatem, ale także świetnie spisuje się w zestawie z GoPro. Wystarczy przypiąć ten mikrofon w tym miejscu, bądź mikrofon krawatowy, tak jak już Wam wspominałem, podłączyć odbiornik do kamery GoPro po adapterze. Już mamy zestaw do vlogowania kamerą GoPro bez żadnego dużego mikrofonu na kamerze, bez jakiegoś mikrofonu krawatowego, który nam tutaj wisi między kamerą a naszym ubraniem, więc moim zdaniem to też jest super opcja dla osób szukających rozwiązania właśnie bezprzewodowego do nagrywania kamerami GoPro. A teraz przykład dla Was nagrywania GoPro bez używania mikrofonu Deity. Tak brzmią mikrofony wbudowane w kamerę GoPro w niewielkim pomieszczeniu. Test mikrofonów 1, 2, 3, 4, 5. I teraz to co równie ważne, oprócz jakości dźwięku, czyli zasięg i stabilność połączenia. Deity deklaruje, że ten zestaw świetnie będzie się wpisywał do odległości 65 metrów. Ja osobiście podczas pracy nie osiągnąłem nawet połowy tego dystansu, maksymalnie nagrywałem na 10 metrach i sygnał był super stabilny. Tylko raz na około 100 godzin nagrywania zdarzyło mi się lekkie przecięcie sygnału, w sensie wyciszenie mikrofonu, natomiast stało się to podczas przerwy technicznej, więc nie miało wpływu na finalny materiał dla klienta. Jeśli dotarliście do tego momentu, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału. Pamiętajcie, że każda łapka w górę oraz subskrypcja pomagają mi w rozwijaniu mojego kanału i bezpośrednio dokładacie swoją cegiełkę do tego, abym mógł dalej nagrywać dla Was właśnie takie filmy. No to lecimy w plener przetestować deklarowany przez Deity zasięg. Jestem w plenerze. Mikrofon na razie mam podpięty krawatowy. Nadajnik jest oczywiście na tylnej kieszeni, czyli normalne warunki nagrywania, z tym, że podczas nagrań ten przewód byłby schowany pod ubraniem. Ja się przejdę w tą stronę, te 65 metrów. Będę się odwracał co jakiś czas, więc pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem będzie też moje ciało. No i zobaczymy, czy to też będzie wpływać jakoś znacznie na ten sygnał. Zatem idę, ja będę do Was mówił. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 metry to była odległość, od jakiej zaczynałem. 8 przeszedłem, więc to jest jakieś 10 metrów. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. I idziemy dalej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kolejny raz, teraz się odwracam. No ciekawe, czy teraz mnie słyszycie. De facto większość z Was z takiej odległości nagrywać nie będzie. Natomiast dobrze, jeśli ta siła sygnału będzie na tyle dobra, aby nie przerywała teraz. Idziemy dalej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jestem już jakieś 30 metrów od odbiornika. Ciekawy jestem, czy dalej mnie słyszycie i na ile dobrze mnie słyszycie, jeśli faktycznie mnie słychać nadal. Idziemy dalej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No to mamy już 40 metrów. Pewnie mnie ledwo co widać, no ale mam nadzieję, że chociaż mnie słychać. Znowu odwracam się do Was, więc pamiętajcie, że nadajnik jest w mojej tylnej kieszeni. I idziemy dalej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jest już chyba 50 metrów, więc ciekawy jestem, czy dalej mnie słychać. I kolejne 10 metrów. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jakieś 60 metrów już jestem od odbiornika. Odwracam się, abyście słyszeli mnie może teraz lepiej, jeśli nadajnik nie będzie zasłaniany. Ciekawy jestem, czy teraz jak się odwracam, to przerywa, czy nie przerywa. I jeszcze zrobimy te 5 metrów. Raz, 2, 3, 4, 5. No już jest te 65 metrów. No ciekawy jestem deklaracji producenta, czy faktycznie do tych 65 metrów ten zasięg będzie utrzymywany. No i teraz wracamy. No i teraz sam nadajnik, który jest z mikrofonem wbudowanym, założyłem deadcat, czyli to futerko, bo dzisiaj trochę wieje, więc nie chcę, żebyście słyszeli ten podmuch wiatru. Kwestia też tego typu, że tutaj jest nadajnik. Już nie w tylnej kieszeni, tylko od przodu. Więc jak będę szedł i mówił, to ten sygnał będzie przycięty moim ciałem i dopiero jak się odwrócę, to ten sygnał powinien być mocniejszy, no i czystszy. Zatem zaczynamy, już jest 2 metry, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No i teraz się odwracam, to jest test mikrofonu Deity zestawu bezprzewodowego. Tak mnie właśnie słychać na tych 10 metrach. Idziemy dalej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No i znowu odwracam się do Was. Jak mnie słyszycie, to jest test mikrofonu zestawu bezprzewodowego od firmy Deity. To już jest 20 metrów. Ten sygnał dalej powinien być na tyle mocny, żebyście dobrze mnie słyszeli. I kolejne 10 metrów. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mam już około 30 metrów. Na takiej odległości, szczerze mówiąc, nie używałem tego mikrofonu ani razu, więc kolejne 10 metrów robimy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Już mamy 40 metrów. Odwracam się do Was przodem. Oj, trochę się schowałem za drzewo. Dobrze jednak, żebyście mnie trochę widzieli. Więc mam już 40 metrów i idziemy kolejne 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 metrów. Oj, schowałem się. Dobra, mam tutaj 50 metrów. To gdzieś tutaj powinienem stać, że tak, żeby było mnie widać. Ciekawe też, czy jak przechodzę za drzewami, to ten sygnał jest w ogóle już całkiem przerywany, czy może jednak mnie słychać, więc dlatego coś mówię. Mówię. 1, 2, 3 to jest test zestawu bezprzewodowego. Robimy kolejne 10 metrów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Czyli już mamy 60 metrów. Znajduję się blisko ulicy, dosyć ruchliwej, więc znowu możecie sami ocenić, jak słychać mój głos na tle też tego szumu, który jest tuż za mną tak naprawdę. I jeszcze 5 metrów dla formalności. 3, 4, 5 i już jestem 65 metrów od odbiornika. Ciekawe, czy mnie słychać, czy nie, więc wracamy. To był test odległości. Schowałem mikrofon tutaj do wewnętrznej kieszeni, więc ciekawy też jestem, jak mnie słychać w takiej scenerii, kiedy nie widać fizycznie żadnego mikrofonu, ani schowanego tutaj pod bluzą nie ma, ani nie ma nałożonego na kołnierz, tylko jest schowany pod kurtką. Możliwe, że jak będę chodził teraz, to będzie trochę tarło, w sensie materiał będzie tarł o mikrofon i będziecie to słyszeć. Ale może i jestem w błędzie. No ciekawe też jestem, jak mój głos słychać, kiedy mówię w taki sposób, kiedy mówię trochę do dołu i kiedy mówię trochę do góry. Ton wypowiedzi jest cały czas taki sam, ale ciekawy jestem, czy bardziej mikrofon zbiera, kiedy mam głowę do dołu, a mniej, czy mam głowę do góry, a może będzie tak samo. Na koniec kilka minusów i plusów. Z minusów. Nie jest ich dużo, ale jednak są. Numero uno. Wskaźnik głośności na odbiorniku jest dosyć niedokładny. Nie jest to jakoś bardzo uciążliwe, bo jak raz już ustawimy ten odbiornik i odpowiedni poziom głośności dla naszego sprzętu, to nie musimy już nic więcej w tym grzebać. Natomiast aby go poprawnie ustawić, musimy się trochę pobawić z zestawem i nagrać sporo ujęć testowych. Numero due, czyli to co już mówiłem, zdarzyło się małe zakłócenie sygnału. Co prawda jedno, ale wolę o tym powiedzieć.
Numero 3, i to mi się bardzo nie podoba, ponieważ gwint do zabezpieczenia mikrofonu krawatowego jest bardzo delikatny, chyba bardziej w tym mikrofonie. Jeśli krzywo nakręcicie tą nakrętkę od mikrofonu, a macie za dużo siły, to możecie przekręcić i zniszczyć mikrofon tak, że nie będzie on już trzymał tak mocno jak powinien. I to tyle z minusów. Jeśli chodzi o plusy, to trochę ich jest i zapewne wyłapaliście już sporo w trakcie filmu. Naprawdę dobra jakość dźwięku, daleki zasięg, ale nie ukrywajmy, takiego zasięgu raczej nie będziemy wykorzystywać w całości. Bardziej tu chodzi o stabilność połączenia, aniżeli te faktyczne 65 metrów do nagrywania. Długi czas pracy na baterii, zdecydowanie dłuższy niż deklaruje samo Deity, możliwość podpięcia mikrofonu krawatowego do nadajnika. Niektórzy producenci nie dają tej możliwości i nadajnik jest tylko i wyłącznie zbudowanym mikrofonem, więc trzeba przypinać tu dużą kostkę w tym miejscu. Statyw i uchwyt dobrej jakości i ogólnie bogaty zestaw. Jeśli się podobało, to pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.